Czy świat jest opanowany przez kłusowników? Co kryje się za oceanem? Czy nowi mieszkańcy poradzą sobie w wiosce? Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Co to za ciekawa wioska? Wow, jaka willa. Strasznie dużo pustego miejsca, ale w ogóle to drewno bardzo ładnie wygląda po ociosaniu. O, i tam jeszcze na dole chata? Coraz dziwniejsze tereny wybierają sobie do tej budowy. A co to za skrzynka? Ale dziwna. No dom bardzo ładny, ale nic tu tak naprawdę nie ma w tym domu. I teraz jak ja mam się dostać tam? Wow, spora willa. Nie powiem. A co to jest? Okej. Będę musiał w takim razie coś takiego sobie postawić w domu, jak już go wybuduję. I wtedy będę mógł robić własne książki. No tak. Ciekawe w ogóle, czemu ktoś to opuścił. Fajny dom, w fajnym miejscu, a ktoś się wyprowadził, nie wiedzieć czemu. Może tu jakieś zagrożenie jest w okolicy? A może to przez tą magiczną wioskę? A może w ogóle to jest jakaś kontynuacja tej magicznej wioski? Może ten wędrowiec od tych chapterów robił coś tutaj dziwnego, albo eksperymentował w jakiś sposób i się ludzie wyprowadzili stąd. W sumie patrząc na teren i na zniszczenia, jakie tutaj są, to bardzo możliwe, że mieli tu jakieś mocne zagrożenie. Może gdzieś tutaj grasowało stado tych wybuchających i po prostu musieli stąd uciekać. Co ten jeż tutaj robi tak w śniegu? Gdzie ty wędrujesz? W ogóle miejsce tętni życiem. Sporo tutaj uli. Nie wiem, co te pszczółki tutaj robią. A tutaj jest jakiś namiot. Pewnie znowu ten sam. Oczywiście, że tak. Cały czas zastanawiam się, co to ta masywność. Co ona robi? Będę masywniejszy? Nie wiem, spadnę, to ziemię rozwalę? Normalnie dziecko samobójca. Co oni w ogóle robią w tej dziurze? Czemu oni tam mieszkają na dole? Już myślałem, że to jakaś opuszczona wioska, bo tutaj na górze nikogo nie było, a oni wszyscy tam gdzieś na dole mieszkają. Jacyś górnicy? Przecież tam ich stwory zjedzą. Zero instynktu samoprzetrwania mają ci wieśniacy. O, wrak statku. Ciekawe, czy będzie miał jakąś mapę do skarbu. Taki w lodzie w ogóle zamarznięty. Mapy nie było, ale były jakieś szablony kowalskie, więc to się może przydać w przyszłości. O, jakaś opuszczona chata. Niedaleko tego wraku w sumie, więc może ktoś, kto się tam rozbił albo utknął w tym lodzie, tutaj zamieszkał. Pytanie, czy pożegnał się z tym światem, czy po prostu opuścił to miejsce. O, ale bogaty był. Sporo diamentów. W sumie taka chata była też przy magicznej wiosce, przy pierwszej. Tam też było sporo diamentów i diamentowych narzędzi. No, to będę mógł się nieźle uzbroić w takim razie. Zwiedziłem już cały teren, który był do odkrycia, więc pora wracać do domu. Ale tak podsumowując, no to tak. Znalazłem jakiś pałac, który był bardzo inspirujący i bardzo ładnie wyglądał. Znalazłem drugą magiczną wioskę, która podpowiedziała o wiele więcej odnośnie sekretów tej wioski. A, no i dowiedziałem się, co jest na latającej wyspie. Tak na środku niczego. Jakieś takie dziwne bloki. Tu są jakieś ruiny? Tak by to trochę wyglądało. No, nawet jakaś szyba tutaj jest. Tylko jak się tam dostać? Nie no, tu chyba nic nie ma, to po prostu takie zabudowanie dziwne. 15 dom stoi. I powoli zaczynam rozmyślać nad wprowadzaniem mieszkańców do tych domów. Oczywiście, tak jak to było w planach, z tej wioski. Już trochę zaczynam im tutaj podbierać terenu i surowców. I chyba zacznę wyburzać powoli część ich budynków. Będę musiał też nadać im na pewno jakieś profesje, żeby tutaj przede wszystkim byli i coś oczywiście robili. Przy okazji też zrobiłem wejście do kopalni. No i takie małe jeziorko. Trochę jeszcze trzeba je urozmaicić, ale to za chwilę. Obok wejścia do kopalni zrobiłem też domek. Jakiegoś tutaj osadnika umieszczę. Co by mi pilnował po prostu wejścia do kopalni? Nie rozbudowałem jej jeszcze jakoś za bardzo. Na razie aż tyle surowców nie potrzebuję, bo mam sporo z poprzedniej wyprawy, ale jest już początek. I tutaj postanowiłem się to umieścić, bo jeszcze myślałem nad tym zboczem, ale uznałem, że tutaj jakoś to będzie lepiej pasowało.
Co do dekoracji tego jeziorka i ogólnej dekoracji, plan jest bardzo prosty. Mam zamiar w końcu wybrać się za tamten ocean. Sporo terenu tutaj dookoła już zwiedziłem, więc niezbyt widzę sens biegania tutaj w kółko po tych terenach, a za oceanem może znajdę kolejną magiczną wioskę, w której będą kolejne chaptery. Problem w tym, że w łódkę mogę zabrać tylko jedno zwierzę. I zastanawiam się albo nad psem, albo nad myszką. Wydaje mi się, że myszka jest trochę bardziej bojowa i jeżeli uda mi się znaleźć kolejną wioskę magiczną i kolejne chaptery tam daleko za oceanem, to będzie trzeba mocno pomyśleć nad centrum tej wioski, co zgrywa mi się trochę z planem wyburzania ich powoli i przesiedlenia ich do moich domów, które wybudowałem, bo w tym centrum będzie mi potrzebna ogromna biblioteka. Tych książek z tych magicznych wiosek, tych chapterów jest bardzo dużo i one tak zalegają w skrzyni po prostu, a warto by było, żeby się w tym nie pogubić i je jakoś posegregować. I mówiąc ogromna biblioteka, mam na myśli naprawdę dużą bibliotekę, ale do tego będę potrzebował wyrównać cały ten teren w tej wiosce aktualnej, co będzie czasochłonne, ale do zrobienia. Także pora wyruszyć na kolejną wyprawę. No i oczywiście przy okazji tej wyprawy celem będzie znalezienie tych takich fajnych liści z takimi różowymi kwiatkami, żeby trochę bardziej uzdobić wioskę, bo faktycznie znajduję ich bardzo mało, a naprawdę fajnie wyglądają. Do tego będą potrzebne mi lilie. Wiem, że sporo ich jest ogólnie na bagnach, no i też trochę tych bagien mijałem, ale co ciekawego jest we wracaniu ciągle w te same miejsca, skoro mogę odkryć coś nowego. Może jakieś nowe bagna, jakieś nowe struktury na tych bagnach. Kto wie, zobaczymy. Czyżby to była pustynna wersja kwadratowej wyspy? Jeżeli tak, to ja chyba nie chcę tam wchodzić. A tam chyba widzę jakąś chatkę utopioną? Też tam warto zajrzeć, ale najpierw ta wyspa. Czy to będzie to samo? Bardzo możliwe, natomiast nie widzę tutaj żadnej takiej dziury, tak jak była tam. Chyba że gdzieś pod wodą? Nie, chyba nie. Czyli tutaj już musiałbym się wkopać dość mocno. No dobra, może nie jest to zatopiona chata, ale jest pusta. Tam coś widzę, tam są te liście, których ja szukam. Czyli jednak warto było tutaj popłynąć i zobaczyć, co jest. O, i przy okazji też lilie, których szukałem. Czyżby to była taka krótka wyprawa? Wow, to w ogóle jakaś taka oaza na środku pustyni? Fajnie. I tutaj jeszcze coś jest. Jakaś taka szklarnia. To jest w ogóle fajny kwiat. Coś tu w ogóle słyszałem? Coś mnie zatruło? A, zwiększony skok. No nieźle. No i właśnie w takich momentach mam dylematy. Ja bym pozbierał z chęcią te wszystkie ładne kwiatki. Ej, motylku, nie uciekaj stąd. Aha, pouciekały. Ale no szkoda mi tego po prostu psuć. To zbyt ładnie wygląda, żeby to niszczyć. No i tutaj jest bardzo ładny teren. A raczej taka pustynna góra. Ale i tutaj może coś ciekawego będzie. Wow, sporo myszek. Okej, obawiałem się, że będę musiał toczyć pojedynki tylko z jedną myszką, ale udało się po drodze znaleźć ich więcej. O, a tam co? Jakaś wioska? Tak teraz pomyślałem, warto chyba, żebym na takie wyprawy brał ze sobą garść szmaragdów. No bo jak w jakiejś wiosce trafię na jakiegoś osadnika, który sprzedaje jakieś ciekawe rzeczy, no to ja finalnie nie będę miał się czym handlować. Teraz chciałbym wiedzieć, dlaczego mam złe przeczucia co do tego miejsca. Ale nawet chyba w sumie wiem. To przypomina mi ten główny obóz kłusowników, który był niedaleko mojej wioski. No jest podobnej konstrukcji. To
przypomina mi jakąś bardziej taką wioskę. I trochę mi się to wyklucza, bo tak blisko kłusownicy tej wioski, chyba że ta wioska jest pusta, a kłusownicy wszystkich już wybili. Wcale się nie myliłem. Tam już widzę jednego kłusownika. Ja może w takim razie sprawdzę wpierw tą wioskę, a raczej ten obóz, bo nie wygląda to na jakoś za specjalnie rozbudowane. No i co tutaj znajdę? Farma kaktusów, jakiś wielki dom, zwariowane klapy, to już znam. Pusta skrzynia, nie fajnie. A tutaj kolejna pusta skrzynia. W sumie to mnie to jakoś nie dziwi. Skoro obok są kłusownicy, to pewnie już wszystko splądrowali. Dobra, to teraz tak. Jeden jest tam, drugi tutaj na posterunku, trzeci tutaj, czwarty tu przed chwilą był, a piąty na dachu. 5 kontra ja i 3 myszki. Teren raczej mi sprzyja, bo mogę stanąć tutaj i ich ostrzelać. Wow, ich jest więcej. 2, 4, 5... 6 i tam był jeszcze 7. Ciekawe, czy jak strzelę i ruszą na mnie, to on zeskoczy z dachu? Jeżeli tak, to jednego mniej. Ale chyba w takim razie zaryzykuję. Oho, ruszyli. Wow, i to całkiem sporo ich. Miało być ich trochę mniej. Chyba popełniłem błąd. I to chyba taki spory błąd, to żebym teraz sobie myszek nie powybijał. Okej, trzeba się oddalić i to na pewno. O, ja wykorzystam chyba tą chatę. Tak, to jest genialny pomysł. Tu się zabunkruję. Okej, myszki sobie z nimi całkiem dobrze tam radzą, widzę. Czy ja w takim razie w ogóle muszę to otwierać? Chyba nie. Czy to jest jakieś oszukiwanie? Chyba też nie. Okej, jest to prostsze niż myślałem. Ała! Okej, chyba czysto. Liczebność myszek, 1, 2, były 4, bo jedna siedziała w tym domu. Ich było chyba z 7, więc chyba nie jest źle. Wow, tego tutaj to ja się nie spodziewałem. Okej, ała, to nie jest dobry pomysł. Nie. Jeszcze jakiegoś tutaj słyszę. Ała! Ale się na mnie zaczaił. Dobra, jest mały problem. Ich zostało przynajmniej z 2, albo i nawet 3. Nie mam wody, więc nie jestem w stanie się zregenerować i nie mam też już myszek do obrony. Jestem w potrzasku. Dobra, na szczęście mam trochę złotych jabłek, to może mnie jakoś uratują. Jednego mniej. Jeszcze gdzieś był jeden. Aż tam sobie poszedł. Dobra, może póki nikogo tutaj nie ma, ja uzupełnię zapasy wody. Okej, jednego mniej. Tu był chyba gdzieś jeszcze ten drugi. O Jezu, tam jeszcze jeden i tu jeszcze jeden. Dobra, to po kolei, tak, żeby się nie zorientowali ci. Wezmę najpierw tego. O, tu w ogóle te żółte duszki. Ja mam chyba niebieskiego. Okej, ja ich chyba aż tyle nie chcę. Czy ktoś tu będzie w tym budynku? Nie, pusto. Skrzynia. I serio, tyle się męczyłem dla 2 butelek. No nie wierzę. Jak najdalej ja stąd spadam. Obrobiłem ich, trochę powybijałem i to już mi wystarczy jak na tą przygodę. Prawie tu zginąłem. Tam się coś dymi. I tu widzę chyba jakieś rozległe ruiny. I mam jakieś głupie przeczucie, że te ruiny będą dosłownie kopią tamtych ruin, których mnie te wybuchające prawie wysadziły w powietrze. Są w ogóle strasznie rozległe i znowu zatopione. Oczywiście, że to są te same ruiny. Nawet skrzynki mają te same grzyby, co w tamtych ruinach. No i oczywiście ponownie zadaję sobie to samo pytanie. Co ja tu w ogóle robię i czy ja tutaj chcę w ogóle być? Ja się naprawdę trochę boję, nawet trochę bardzo. Co to? Ale tego wcześniej nie było. O nie, tam to ja na pewno nie schodzę. Ja pamiętam, co się ostatnim razem działo. Okej. Tam chyba powinno być jakieś przejście. Ale to chyba do tych lochów, co tam też były. Robi to wrażenie? A, tutaj są te lochy. Okej. Dobra, nie było tak strasznie w sumie. To pójdziemy na skróty i sobie stąd po prostu wypłynę. Wow, ała, ej!
To tak się nie robi. Prawie umarłem. Dobra, ale tutaj coś się dymi. A! No nie! To jest kolejny obóz kłusowników. No nie! Boże, ile tutaj tych obozów jest na tym terenie. Przecież ja tu zaraz umrę. No przecież to nawet wygląda jak obóz. Podobny był przy wraku. Dobra, tych to ja omijam szerokim łukiem. Nie mam już na to nawet zasobów, żeby z nimi tam wojować, a nawet nie znam ich liczebności. A ten tu skąd? Co ty sprzedajesz tutaj? O, mikstura niewidzialności. Niestety nie stać mnie. Pomimo tego, że mam z jakieś ponad 120 emeraldów w domu, to nie stać mnie po prostu. Powiem szczerze, mega słaby ten teren za oceanem. Same jakieś pustkowia, jakieś zdechłe lasy. I z czego ja tu mam niby robić dekoracje? Z gołej ziemi? Chyba jednak będzie trzeba wybrać inny kierunek. No i kolejna konstrukcja, która wygląda na obóz kłusowników. Zaczynam odnosić wrażenie, że jest ich zdecydowanie więcej niż normalnych wiosek. To niestety dobrze nie świadczy o tym świecie, bo jest to swego rodzaju duże utrudnienie. Z drugiej strony jest to ciekawe wyzwanie. Pozbyć się kłusowników z tego świata. Brzmi to trochę jak taka walka frakcji albo królestw, gdzie jedno już panuje, a drugie przychodzi i stwierdza: hej, ten świat mi się nie podoba, tak jak wy to robicie, zrobię to po swojemu. Ale w sumie, czemu nie? Zrobię to po swojemu. A tymczasem jest tu jakaś chatka. Chyba z bambusa. Co jest? Co to jest? Co, jakieś małe ślimaki, kraby? Nie wiem. Sprzedajesz coś? Aha, nic ciekawego. A w chacie coś masz? Jak tu się do ciebie w ogóle wchodzi? O człowieku, ale bieda. Udam, że mnie tu nie było. Podróż po tym świecie jest mega satysfakcjonująca i sporo ciekawych rzeczy naprawdę można odkryć, ale nie mogę też zapominać o głównym celu, czyli rozbudowie wioski. I choć nie znalazłem kolejnej magicznej wioski, to i tak pora zebrać te chaptery, które już mam, zobaczyć, których dokładnie brakuje, stworzyć temu jakąś przestrzeń, i tu mam na myśli bibliotekę, i w końcu poznać i te historie. Po całym mieście szukałem wszystkich wieśniaków i myślałem, że tylko ten kowal jest na tyle głupi, żeby wejść w tą dziurę i tutaj utknąć. Ale ich tutaj znalazła się cała masa, co mi trochę ułatwia zadanie, no bo mogę ich stąd łatwo trochę porwać. Genialne, że mogę pociągnąć tą łódkę na linię. Co prawda będę miał trochę problem z blokami, bo jest dość nierówny teren. A nie! Ale to fajnie działa, okej. Bo normalnie jak wsiadłem do łódki i próbowałem po tym terenie tutaj przejechać, to nie mogłem. Ale jak ich ciągnę ze sobą, to ta łódka może wszystko, dosłownie. No to zapraszam was do nowego domu. Nie patrz się tak, ja z nimi nic nie robię. Spokojnie. Nic nie widziałeś. Okej, tutaj z jakiegoś powodu to nie działa. Trzeba sobie ułatwić to zadanie trochę i wspomóc się półblokami. Jeden przy okazji trafił na kompostownik i został farmerem. Okej, może go tam zostawię, ale najpierw chcę jednego tutaj przyciągnąć. To się okazało w ogóle trudniejsze niż myślałem. Nie wygląda na zadowolonego, ale nie wypuszczę go stąd, dopóki nie zostanie kartografem. Stół mu postawiłem, ale nie wiedzieć czemu on go nie chce. Tak czy siak, zostajesz tutaj. W końcu można jasno powiedzieć, że to jest teraz twój dom. Okej, zgubiłem wieśniaka, tego drugiego z łódki, co został niechcący farmerem. Powinien teoretycznie być gdzieś tutaj. Samobójca jakiś? W sumie to jak on będzie siedział w łódce, to też załapie profesję, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc ja go tutaj tak po prostu zostawię. Właśnie tak, no. Tak teraz zacząłem się zastanawiać, czy oni potrafią otwierać furtki? Okej, przekonam się. Jak go kiedyś gdzieś na mieście spotkam, to będę wiedział, że udało mu się wyjść. Pora na kolejnego nieszczęśnika. W sumie nawet fajna zabawa z nimi.
Od czego ty jesteś? Od tego? Zgadłem. No to zostaniesz rybakiem. Zaraz, chwila, czy on nie był przypadkiem kartografem? On się chyba załamał psychicznie. Zresztą, zrobi się ciemno, to wrócisz do łóżka. Tak teraz pomyślałem, że przecież nie każdy wieśniak w mojej wiosce musi mieć jakąś profesję. Myślę, że będą oni tutaj tak czy siak przebywać i nie pouciekają, jeżeli w domach będą łóżka. No bo gdzieś spać będą musieli. Co trochę ułatwia zadanie, bo po prostu wystarczy, że wyburzę tą wioskę, a ich zaprowadzę tam. No i będą musieli tam mieszkać, tak czy siak. Ale tymczasem, jak już trochę tych mieszkańców tam jest i żeby teraz tak wszystkich naraz nie pchać, to udam się do tych 2 magicznych wiosek, pozbierać te chaptery, żeby zobaczyć, ile ich już jest i których brakuje. I przy okazji pomyślałem, że można powoli wdrażać ten plan robienia ścieżek w konkretne miejsca. I tak jak to było w zamyśle, najpierw będę po prostu szedł i stawiał drogowskazy, tylko muszę jeszcze wyznaczyć sobie trasę, którędy chcę iść, żeby ta ścieżka miała sens, żeby to nie szło gdzieś tam przez połowę oceanu, czy jakiegoś innego morza. I przy okazji załatwię i tą sprawę, przynajmniej w tamtym kierunku. No i zastanawia mnie fakt, czemu te drzewa nie rosną. Będę to musiał kiedyś rozgryźć, ale tymczasem pora na zebranie chapterów.